Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Porsche Panamery GTS. A jak GTS to oczywiście Gran Turismo Sport, czyli modele, które mają być takim idealnym złotym środkiem w gamach Porsche, czyli najlepsze połączenie sportu i komfortu. Zazwyczaj są one w połowie, zarówno jeśli chodzi o moc, jak i cenę. I tak też jest tutaj. Jednak zanim będziemy rozmawiać o cenie i mocy, to teraz skupmy się na wyglądzie. Bowiem testowana Panamera to już nowa, trzecia generacja o kodowym oznaczeniu 972. Poprzednik to był 971, a pierwsza generacja to 970. I nieprzypadkowo wspominam poprzedników, bo Panamera przeszła długą drogę od auta o bardzo kontrowersyjnym, żeby nie powiedzieć nieco brzydkim wyglądzie, do naprawdę nieźle wyglądającego auta. Ba, testowana Panamera moim zdaniem wygląda bardzo ładnie. Zwłaszcza w czerwonym lakierze, Carmine Red, z czarnymi dodatkami. No to wszystko idealnie pasuje do siebie. Fakt, ten tył jest jakiś taki dziwny, ale jest i na niego sposób. Trzeba rozłożyć spoiler. I spoiler robi piękne show, ponieważ wysuwa się do góry i rozkłada na boki. No piękna sprawa. Piękne są też felgi z central lockiem, czyli centralną śrubą mocującą. Świetnie wyglądają i jest to standard dla odmiany GTS. Podobnie świetnie wyglądają i grają te 4 końcówki wydechów, chociaż wolałbym, żeby były ciemniejsze, ale takiej opcji dla GTS nie ma. Miło za to, że to nie są atrapy, tylko prawdziwe wyloty powietrza. Nowa Panamera w porównaniu do poprzednika delikatnie urosła, ale to tak delikatnie, że różnice to kilka milimetrów. Czyli nowa Panamera ma 5 metrów i 5 cm długości, 1,97 m szerokości oraz 1,41 m wysokości. Rozstaw osi to 2,95 cm. Co ciekawe, jest też odmiana przedłużona, Executive, ale nie występuje ona na naszym rynku w odmianie GTS. Dobra, to pora na bagażnik. Jako że nowa Panamera delikatnie urosła, to bagażnik też delikatnie zmalał. Tak, zmalał, bo poprzednik miał 500 litrów, a nowy ma 478. Kufer jest nadal w miarę ustawny i ma dodatkowy głęboki schowek pod podłogą, gdzie jest też akumulator oraz miejsce na zestaw naprawczy. Niestety, w kufrze nie ma haczyków na zakupy, a jest tylko gniazdo na zapalniczkę. Oparcie na to można położyć i wtedy mamy niemal idealnie płaską powierzchnię oraz 1312 litrów pojemności. Wskakujemy więc na tył. Tutaj Panamera może być 5 lub 4-osobowa i ja miałem tę drugą wersję. Miejsca, jak widzicie, jest wystarczająco. Ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się mieszczę. Z tyłu mamy podłokietnik, oddzielne nawiewy, sterowanie od rolety na dachu oraz dodatkowy schowek z dodatkowymi miejscami na napoje. Tutaj też w opcji może być na środku taki dodatkowy ekran, gdzie włączymy nawigację, czy podejrzymy, jak szybko jedzie kierowca. To, co mi się za to nie podoba w nowej Panamerze i wygląda bardzo tanio, to te plastikowe klamki. One są niby czymś tam ogumowane, ale naprawdę, biednie to wygląda. Fotele za to już nie. W ogóle teraz Panamera może mieć nowe wykończenie Race Tex, które nieco przypomina zamsz, ale nad nim ma jedną przewagę. Na tym materiale niemal nic się nie ślizgamy, a to w szybkich zakrętach ma sens. Fotele są bardzo wygodne i to mimo, iż nie mają regulacji zagłówka. Siedzimy oczywiście nisko i w opcji możemy mieć pasy np. w kolorze nadwozia. No miły akcent. To pora na deskę rozdzielczą, gdzie są dwie spore zmiany. Obie jak dla mnie, są średnie. Pierwsza zmiana, której ja nie do końca rozumiem, to ekran przed pasażerem. Naprawdę nie widzę zastosowania do tego, a jedynie to możliwość oglądania filmów tak, żeby nie przeszkadzać kierowcy, bo on tego nie widzi. No dobra, może ja nie jestem fanem oglądania czegokolwiek w aucie, dlatego uważam, że to zbędne. Oczywiście jest to opcja. No i te ekrany naprawdę słabo działają. To znaczy widać duże opóźnienie czy przycięcia, co kiedyś w Porsche było nie do pomyślenia. Szkoda też, że po lewej stronie mamy już przycisk do startera, bo poprzednik miał jeszcze taki wystający, jakby wbudowany na stałe kluczyk. Wyglądało to dużo lepiej. Druga rzecz, która mi się nie podoba, to zegary, które nie mają daszka. Wygląda to dziwnie bez zabudowania. Zegary już są w pełni cyfrowe i mają ładne grafiki, ale ja tęsknię za tymi z prawdziwym obrotomierzem, który powinien być centralnie. To zawsze było w Porsche piękne, a teraz przez to, że są tylko cyfrowe zegary, to jest tak niemal jak w każdym innym samochodzie. Trochę szkoda.
Świetnie za to, że deska nadal wygląda jak w Porsche, czyli jest minimalizm i piękny układ. Nie ma tu sterczącego tabletu czy sterowania klimy na ekranie, o nie. Jest ładnie zabudowany ekran oraz fizyczne przyciski od klimy. Chociaż nie do wszystkiego, bo o ile temperaturę i siłę nawiewu zmieniamy tutaj, tak już w jakim kierunku ma wiać klima, to sterujemy na ekranie i to w najbardziej dotykowy sposób, jaki to może być. To jest moim zdaniem zbędnie przekombinowane. No i z przodu znowu są te brzydkie plastikowe klamki. No dobra, to sprawdźmy pozostałe materiały i spasowanie. Spasowanie to jest klasa sama dla siebie. Tutaj absolutnie nic nie skrzypi i nic nie stuka. Piękne. Tylko po co to piano black, które już jest porysowane? No tu powinien być taki karbon, jak jest na boku tunelu, a nie taki fatalny piano black. Blech. Oczywiście, Panamera może mieć pakiet Sport Chrono, w skład którego wchodzi m.in. ten świetny zegar na szczycie, który też robi na przykład za stoper. No to jest piękny akcent i wersja GTS zawsze ma pakiet Sport Chrono, czyli zawsze mamy ten zegarek. Dobra, to sprawdźmy jeszcze schowki i poszukajmy, czy pod maską też jest coś pięknego. Oj, jest tutaj coś pięknego. Podwójnie doładowane, 4-litrowe V8 o mocy 500 koni i momencie 660 Nm. Do tego napęd na wszystkie koła, 8-biegowa przekładnia automatyczna dwusprzęgłowa PDK oraz bardzo agresywna procedura startu. I to wszystko przekłada się na sprint do pierwszej setki w czasie 3,8 sekundy oraz prędkość maksymalna 302 na godzinę. Pora to sprawdzić. Ach! 3,9 sekundy, ale z delikatnym uślizgiem kół oraz 10,9 sekundy czas 100-200. Czuć, że da się lepiej ruszyć, gdyby tylko warunki były nieco lepsze. Niestety, ale pogoda była bardzo kapryśna i zmienna i niemal ciągle było mokro, a jak już trafiłem na suche warunki, to ruch był tak duży, że nie było szans na lepsze pomiary czy na sprawdzenie prędkości maksymalnej. Zgadza się, testowałem auto w Niemczech, więc mogłem nieco więcej legalnie poszaleć. Tylko dodam, że nowa Panamera GTS jest o 20 koni oraz o 40 Nm mocniejsza niż poprzednik i o 1/10 sekundy szybsza. Naprawdę, start z miejsca z tej procedury startu robi niesamowite wrażenie, bo strzał w plecy jest przeokrutny. Piękna sprawa. No i skrzynia jest świetna, bo zobaczcie jaka jest jej reakcja. Tak powinno być. W normal mamy delikatne opóźnienie, ale w Sport czy Sport Plus reakcja jest niemal natychmiastowa. Piękne. Tylko szkoda mi tego lewarka, którego nawet ciężko nazwać lewarkiem, raczej jakimś takim dzyndzlem. No taki dzyndzl to pasuje do Volkswagena, ale nie do Porsche. No i dochodzimy do tego, z czego zawsze była słynna Panamera GTS, czyli dźwięku. Posłuchajmy symfonii z tych 4 kominów.
No i tu mam zagwozdkę, bo z jednej strony świetny cold start i praca na wolnych obrotach, gdzie w trybie z otwartym wydechem naprawdę basowo i poważnie brzmi, a z drugiej strony w kabinie słyszę, jak dźwięk jest podbijany z głośników. Nie jest to bardzo mocne, no ale jednak słyszę i mnie to boli. Boli, bo to jest Porsche, tu takich rzeczy nie powinno być. Dodatkowo, auto jak przyspiesza, to jakby po 1-2 sekundach nagle robi się cichsze i nie jest tak donośne. Chociaż to pewnie specjalnie, po to, żeby nie hałasować zbytecznie. No ale to jest jednak wersja GTS, która zawsze pięknie dudniała, a tutaj lekko mi tego zabrakło. Oczywiście, wciąż jak na nowe auto z 2024 roku, auto brzmi bardzo dobrze, ale poprzednik brzmiał lepiej. Z tym, że poprzednik nie jeździł lepiej. Ta Panamera weszła na kolejny niesamowity poziom i tu już chyba też można powiedzieć, że najsłabszym ogniwem w tym aucie jest tylko i wyłącznie kierowca. Naprawdę, miałem bardzo zróżnicowane warunki, bo deszcz na zmianę ze słońcem, asfalt różnie przysychający i było czasami bardzo mokro, a auto szło jak po sznurku. Panamera GTS ma też w podstawie pneumatyczne zawieszenie, które w sport obniża się i auto jeszcze lepiej jeździ. Jest zwarta, jest szybka, jest ostra i bardzo precyzyjna. Dodatkowo ja miałem opcjonalną tylną oś skrętną, która nie dość, że pomaga manewrować, to przy wyższych prędkościach jeszcze mocniej nas dociska do zakrętu. A przy tym wszystkim, jak trzeba, to Panamera jest komfortowa i cicha, bo wystarczy włączyć tryb normal i delektować się zadowalającym komfortem. No naprawdę, jeśli chodzi o sportowe limuzyny, bo chyba do tej klasy można zaliczyć Panamerę, mimo iż ma nadwozie typu liftback, to prowadzi się ona najlepiej. No jest świetna. Nawet niezłe jest też spalanie. Co prawda pamiętajcie, że mówimy tu o aucie, który ma 500 koni i waży 2 tony 140 kg, ale nadal jest moim zdaniem niezłe. Otóż na trasie przy 120 zużycie to około 8,5 litrów, a w mieście powinniście dać radę zejść poniżej 15. No chyba, że macie korki, to wtedy spalanie może dojść do 50 litrów. Tak, 50. Trafiłem na piękny niemiecki korek, gdzie przez 18 minut przejechałem 900 metrów i spalanie z tego odcinka to 49,9 litra. No ale raczej mało kto decyduje się na Panamerę, będzie patrzył na spalanie. Zwłaszcza, że Porsche Panamera to nie jest tanie auto. Podstawowa Panamera z silnikiem 3-litrowym V6 o mocy 353 koni i napędem na tył kosztuje 513 tysięcy złotych. Odmiana GTS to już wydatek 764 tysięcy złotych, a na szczycie jest wersja Turbo S e-Hybrid, która kosztuje 1 111 tysięcy złotych. I to auto ma ponad 700 koni. I są to ceny podstawowe, bo wyposażenie opcjonalne w Porsche jest drogie, bardzo drogie. Mój egzemplarz kosztował 871 tysięcy złotych. Niestety, dużo funkcji nie ma w standardzie, które po Porsche spodziewałem się, że jednak w tej cenie już będą. Jak chociażby aktywny tempomat, podgrzewane fotele czy wyświetlacz head-up. Hitem w ogóle jest to, że można dokupić poduszki powietrzne w oparciach zewnętrznych miejsc z tyłu. No co jak co, ale maksymalne bezpieczeństwo powinno być od podstawowej wersji, a nie, że możemy coś jeszcze dokupić, na przykład poduszki powietrzne. Co więcej, poprzednia Panamera GTS kosztowała 672 tysiące złotych, więc nowa jest droższa o 92 tysiące złotych. Bardzo dużo i bardzo drogo. Drogo, ale konkurencji Panamera praktycznie nie ma. No upartego można by do GTS zestawić Audi RS7 czy Mercedesa AMG GT 4Door, ale moim zdaniem i Audi i Mercedes to jest jednak klasa niżej. Panamera jest lepiej wykonana i jeszcze lepiej jeździ. Porsche Panamera, zwłaszcza w odmianie GTS, to jest złoty środek i moim zdaniem najlepsza wersja Panamery. Szybka, piękna, ostra, ale jak trzeba to komfortowa i spokojna. Świetne rodzinne auto, a z drugiej strony to można nim nieco bardziej poszaleć. Szkoda tylko, że jest takie drogie, ale Porsche niestety nigdy nie były tanie. I co ciekawe, odmiana GTS to jest teraz najmocniejsza w pełni spalinowa Panamera, bo mocniejsze wersje są już hybrydami plug-in. To też jest moim zdaniem zaleta. Aha, i jakbyście chcieli ciągnąć waszą Panamerą GTS przyczepę, to taka opcja też jest. Hak kosztuje 7164 zł, a maksymalny uciąg przyczepy to 2200 kg. Miłego ciągnięcia. Cześć!